Witam. Dziś pokażę, co potrzebujesz, żeby wejść na instancję Sidragi, co musisz wiedzieć o tej instancji i jak ją pokonać. Można kupić maksymalnie 3 raki co każde 20 godzin. Nie da się posiadać więcej niż 3 sztuki. Oznacza to, że możesz iść maksymalnie 3 dziennie lub kupienie 3 raków kolejnego dnia po wykorzystaniu kupić 3, co daje 6 inst. Preferowany buff to odporności fizyczne, odporności na urok oraz ogień. Pokonujemy obie grupki. Klikamy tańce na polach według rysunku. Błędne kliknięcie tańca powoduje, że zgon profesji wylosowanej na zewnątrz wyrzuca ją poza instantę. Nie wolno jej umierać lub pokaże nam się jedynie połowa znaczka. Klikamy tańce na polach według rysunku. Klikamy przycisk na kolumnie. Znak na wieży oznacza profesję, która ma być na zewnętrznym polu pod przyciskiem. Wybieranie złej profesji na zewnątrz skutkuje zepsuciem instancji. Reszta ustawia się losowo na polach w kole i wszyscy jednocześnie klikają taniec według poprzedniej rozpiski. Wchodzimy na ten pierścień. Można się pomylić z tańcami bez konsekwencji. Respi się grupka, w której wszystkie moby są niewrażliwe. Dodatkowo, jeśli na zewnątrz jest druid, to moby są znacznie słabsze. Osoba na zewnątrz ma za zadanie zabijać odpowiedniego mobka, aby aktywować drużynie efekt w walce. Co rundę walki na grupce respią się nowe moby na zewnątrz i zmieniają kombinacje. Drużyna musi być w walce, aby efekt się aktywował. Zabicie złego moba powoduje uderzenie pioruna w naszą drużynę o wartości 1500-2000. Mob musi zginąć w trakcie rundy lub w trakcie zegara. Chodzi oczywiście o początek rundy, w której umiera, a nie czas rzeczywisty. Jeśli zginie w trakcie wczytywania do walki, to go nie zaliczy. Jeśli w walce na 5 przeleci runda, a na zewnątrz żaden mob nie zginie, to może się zdarzyć sytuacja, że na zewnątrz zginą 2 moby w trakcie jednej rundy na 5. Nawiązując do tego zdarzenia, nie można zmyć 2 mobów w jednej rundzie, ponieważ zostanie zmyty 2 razy ten sam. Reszta efektów normalnie się stakuje. Osoba na zewnątrz może umierać i respi się na instie. Wszystkie moby mają ogromny DMG i nawalone modów, więc dość łatwo zginąć. Szczególnie należy uważać na barbarzyńcę i rycerza. Mo jest słaby. Voodoo nie ukazuje w rundę i nie może ukazać, jeśli nie jest zbita w ciebie szpila, ponieważ nie ma przewidzianej takiej taktyki, aby dać szpilę z ukazem. Na grupce z druidem wewnątrz wszystkie moby mają debuffy na mistrza i na przykład łucznik może zabrać 10 punktów akcji.
Lewa profesja, piorun obszarowy do 2000 obrażeń. Środkowa profesja to 4 punkty akcji na 4 rundy plus leczenie do fulla. Prawa profesja, myjka moba na pierwszym slocie. Jeśli jeden zmyty, no to myje kolejnego. Można wybierać dowolny efekt, wystarczy zabić moba z pokazanej przez płomień ćwiartki. Po zabiciu grupki losowa osoba klika ten sam przycisk i należy zabić 20 grupek, aby zebrać 20 dusz. Moby są tak samo mocne. Grupki stoją określony czas, około 3 minut, po czym znikają i respią się nowe. Najpierw stoją jedynki, potem dwójki i trójki. Po zebraniu dusz, losowe osoby wklikują po 5 dusz wyróżnione lodowe obszary na ścianie. Potem należy przywołać grupki minibossów według rozpiski. Uwaga! Nie należy klikać przycisków jeden po drugim w małym odstępie czasu, ponieważ serwer potrafi nie wyłapać kliknięć i zepsuć kombinację. Dostępne kombinacje. Zalecane dla drużyny z magiem ognia to 1, 4 i 2, 3, a zalecane dla drużyny z barbarzyńcą 2, 4 i 1, 3. Isher. Zimno, grupowa aura zimna, 3 rundy, minus 2 punkty akcji, zamrożenie 4 rundy z uroków, takta 3 mety, 2 deszcze, silne haki, mocne krwawienie, szpila, zaćma, posiada sporo obrony wręcz, relatywnie dużo resy na wszystko, dużo dubla, możliwe, że 60%, fizyczne ataki wręcz. Eldingur. Energia, pioruny pojedyncze i obszarowe. Zaburzenia elektromagnetyczne, zaćma, szpila energetyczna 30% HP, magiczny atak wręcz, bardzo silne haki, takta, która może zmieść każdego, jeśli się nie wybroni, 3 haki i 3 szpile energetyczne, posiada dużo obrony dystansowej, mocno wrażliwy na DMG fizyczny. Hellar, uroki,
ukaz Brunde, takta księgi 4 lalki, wyssanie całej posiadanej many, uderzenie cienia, zaćma, bardzo rzadko odpuszcza ukazywanie, Renadir, ogień, podpalenie, wrażka, 60% nakryta, haki, szpila, zaćma, takty 4 meteoryty, mocno wrażliwy na ogień, silna ognista sfera, około 600 z odbicia przy 200 resta i 40% redukcji. Mini-boss co 2-3 rundy przywołuje sługę, który w pierwszej rundzie daje sobie niewrażliwość i oddaje mniej ataków, a od drugiej zaczyna mocniej bić. Wykonujemy taniec numer 1. Sidraga ma 100% przebicia ochrony ryca, grupową aurę zimna na 6 rund, minus 5 punktów akcji, taran 6 rund, minus 6 punktów akcji, piach, twoją starą, ryk, obszarówkę magiczną dystansową, obszarówkę magiczną energię, bardzo silne ataki fizyczne, rozkaz 6 rund, dużo farida, dużo odporności krytycznych, niskie resy, 80% lub więcej odporności na ukaz. Sidraga blokuje ataki na czas 3 rund. Pokazanie ataku w pierwszej rundzie sprawia, że jest on zablokowany przez 3 rundy i w 5. rundzie można już z niego korzystać. Blokada polega na tym, że atak zamiast przeciwnika leci w wykonawcę akcji. Sidraga od 75% życia zaczyna blokować 2 ataki, a od 45% blokuje 3 ataki. W drugiej rundzie przywołuje losowego minibossa, potem w 6. rundzie, w 10. rundzie, w 14. rundzie i tak dalej. Jeśli na koniec 5. rundy Sidraga ma zbite poniżej 75%, to w 6. rundzie ma szansę na przywołanie 2 minibossów. Powyżej 75% zawsze woła jednego. Sidragi nie da się zbijać na raty. Jeśli będzie zbita o ponad 25% i uciekniemy, zaczniemy od nowa. To od razu w pierwszej rundzie przywołuje minibossy, jak również obecnie minibossy od razu dają buffy. Sidragę można zacząć od nowa, ale trzeba jej zrespić HP do pełna. Stań się częścią tego kanału. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.